Witajcie. Buongiorno. Buongiorno. Dzisiaj nagrywamy z Włoch i to jest bardzo nowy temat dla Was. Dla nas niekoniecznie. Ale może od początku. Od kilku lat, będąc na wakacjach, rozglądaliśmy się za jakąś nieruchomością taką wakacyjną. To znaczy tak, zawsze jak jeździliśmy, to oglądaliśmy, wiecie, mamy takiego świra trochę na punkcie tych wszystkich ruder, więc zawsze, nawet jak nie planowaliśmy w ogóle nic kupować, to zawsze oglądaliśmy takie różne opuszczone domki. Dokładnie. Czy byliśmy na Maderze, czy na Kanarach, czy gdzieś tam w ciągu ostatnich 10 lat, jak jeździliśmy na wakacje, to zawsze sobie oglądaliśmy. Czysto hipotetycznie to też to, że zajmujemy się nieruchomościami i nas to interesuje, to zawsze oglądaliśmy. Ale nie było nigdy takiego miejsca, które by nam bardzo przypadło do gustu, bo problem polegał na tym, że jeśli nam się jakieś miejsce podobało, to albo było drogie, albo loty były na tyle daleko, że ciężko było to zorganizować. No mieliśmy też nowy stary dom, tam było kupę pracy, więc jakby nie angażowaliśmy się w żadne nowe tematy, no bo tego byłoby za dużo po prostu. Dokładnie. Jak wiecie, niecałe 2 lata temu życie się bardzo zmieniło po tej mojej diagnozie nowotworowej i tak dalej. Postanowiliśmy trochę zmienić sposób życia, zwolnić, z niektórych rzeczy zrezygnować, takich powiedzmy zawodowych i tak dalej, z tej pracy na 2-3 etatach po prostu ograniczyliśmy tą pracę do normalnie 1 etatu, mniej pracujemy. I też może, bo to też ktoś może powiedzieć, nie no, oszaleli całkowicie, tutaj problemy zdrowotne, tu tamto, a oni kupują za granicą coś. No nie, może właśnie dlatego kupujemy, bo może to też nas spłynęło, że no trzeba żyć bardziej tu i teraz, a nie odkładać wszystkich planów i marzeń na przyszłość, bo nie wiadomo jak będzie. W międzyczasie oczywiście też u nas się tam osobiste sprawy takie zmieniały. Sprzedaliśmy ten domek w górach, który mieliśmy. I tak jakby, żeby przejść do takich konkretów, dlaczego zdecydowaliśmy się na Sycylię, bo jesteśmy na Sycylii, nie powiedzieliśmy tego jeszcze. Dlatego zdecydowaliśmy się na Sycylię, bo tak w ogóle jesteśmy tu 5. raz, więc nie jest to tak, że przyjechaliśmy tu raz i od razu coś kupujemy, ale jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz 3 lata temu, to już wtedy oglądaliśmy pierwsze nieruchomości. Co prawda było to oglądanie takie bardzo... Takie jak zawsze na wakacjach. Takie jak na wakacjach. No. Ale już jak przyjechaliśmy drugi raz tutaj, bo to było... W ogóle ciekawe jest to, że chcieliśmy tu pierwszy raz przyjechać 5 czy 6 lat temu i wybuchła wtedy pandemia i przepadły nam bilety. I to był samiusieńki początek pandemii. Wylot mieliśmy chyba 12 czy 13 marca. I 2 czy 3 dni przed naszym wylotem ogłosili, że jest już ta pandemia i tak dalej. I nie zdecydowaliśmy się. I przypadły nam wtedy bilety, bo to było za krótki okres do wylotu. Z bookinga, z samochodu i tak pieniądze odzyskaliśmy, a pieniądze za lot nam przepadły. Ale i tak nie poddaliśmy się, przyjeżdżaliśmy tu po raz kolejny. Jesteśmy tu 5. raz. Już nawet podczas poprzednich pobytów, jak pamiętacie, nagrywaliśmy kiedyś film z wakacji, nawet o tym, jak nam tam bagaże to też tutaj jakoś nie odstraszyło na lotnisku w Katanii ukradli i tak dalej. I mimo to nas to nie odstraszyło, gdzieś ta Sycylia nas przyciągała. I co? Mamy już pewną wiedzę na temat rynku nieruchomości tutaj, aczkolwiek no jest to wiedza nadal pobieżna, nadal ją jakby zdobywamy. Już prawie udało nam się coś kupić. Nawet 2 razy byliśmy na coś zdecydowani. To były malutkie, tanie nieruchomości, takie w granicach 20-30 tysięcy euro. W obydwu przypadkach nie udało się kupić, bo sprawy formalne nie pozwoliły. Jedna to była typowa działka, gdzie można było powiedzmy jakiś tam mały domek postawić, a druga to była działka z takim małym domkiem, takim magazino, taki powiedzmy jak domek letniskowy, można było, już był plan, był widok na morze, bo... Ja już narysowałam chyba z 50 rzutów. Dokładnie, bo dla nas jakby kluczowym warunkiem było to, że chcieliśmy mieć widok na morze. Ogólnie jeśli możemy parę słów powiedzieć o rynku nieruchomości tutaj na Sycylii, to sprawa wygląda tak, że nieruchomości do sprzedaży jest tu tysiące, naprawdę tysiące. I jeśli komuś nie zależy na widoku na morze albo nie zależy
na tym, żeby to było 2-3 kilometry od morza, to może nawet kupić fajny dom za 15-20 tysięcy euro. Dom do zamieszkania. Tylko nie będzie on blisko morza, będzie on kilka kilometrów od morza, będzie on często w takim miasteczku, w którym jest mało osób. Mimo wszystko wiele osób to kręci i takie nieruchomości kupują. My szukamy czegoś innego. Tutaj też, żeby powiedzieć, o co chodzi, to nie ma być dom dla nas na stałe. To ma być dom, który my będziemy sobie, w zasadzie, czego my szukamy? My szukamy rudery. Taki dom jak ruina w Polsce, to oczywiście do totalnego remontu. Czyli to, co nas kręci. Czyli to, co nas kręci. Dlaczego my czegoś takiego szukamy? Bo ja przez lata nie mogłem się pogodzić z tym, jak znajomi mi zawsze opowiadali, że ty to lubisz te remonty, a ja mówię, nie, wcale nie lubię, to nie jest prawda, ale już teraz to się pogodziłem, ja po prostu lubię te projekty. Obydwoje z Basią lubimy. Basia by wolała to w mniejszej skali, ja zawsze troszeczkę w większej skali bym wolał, ale po prostu lubimy. Tak, tu się trochę nie zgadzamy z Norbertem, bo ja bym, wiecie, chciała takie coś malutkiego, zrobić to fajnie, żebyśmy, wiecie, siedzieli tak, jak przyjedziemy na wakacje, siedzieć tak na kupie. A Norbert woli, wiecie, coś takiego bardziej kasowego. To znaczy, nie, ja nie chcę willi z basenem, nie wiadomo jakiej. No nie, ale taki. Ale chciałbym większy projekt. Większy teren. Przede wszystkim nie zależy mi tak na domu, jak zależy mi na terenie. Zależy mi, żeby kupić dużą działkę. Oczywiście będzie to działka rolna, nie budowlana, bo działki budowlane, szczególnie z widokiem na morze, są bardzo drogie. Ponieważ jakby nie wiedzieliśmy, czy będziemy się z wami tym dzielić, czy w ogóle to wyjdzie. Nadal w ogóle nie wiemy, czy to wyjdzie, bo możliwe, że ten film opublikujemy dużo wcześniej, zanim w ogóle cokolwiek będziemy finalizować, więc możliwe, że po prostu ten film pójdzie wcześniej z poszukiwań, a my dalej będziemy szukać. I po tych. Nie wiem. No ja się już szykowałam, wiecie, do notariusza. I szykowaliśmy się do notariusza, już 3 miesiące czekaliśmy na dokumenty i na koniec okazało się, że nieruchomość jest nie do kupienia. Był to mały domek z widokiem na morze, domek, magazyno. Znaczy dla nas to byłby domek. No. Tak. Mieszkalibyśmy Jeśli chcecie zobaczyć w ogóle, jak taki proces takiego zakupu, takiego magazynu wygląda, albo jak to może funkcjonować, to sobie zobaczcie na kanał Kępa Marzeń do Przemka i do Asi. Jeśli by nas oglądali, to pozdrawiamy was serdecznie. Tak. Bardzo fajni ludzie. Oni też nas tak bardzo nas natknęli, bo że Sycylia to jest sprawa była taka, że my na Sycylii, zanim w zasadzie oni opublikowali ten film, byliśmy już 2 razy wcześniej i już za tym drugim razem wstępnie chcieliśmy coś kupić, ale nie mogliśmy znaleźć, nasze pomysły co do tego, co ma być kupione i tak dalej się tak rozmywały, ale potem jak oni kupili, a my jakby mieliśmy taki przestój, nie wiedzieliśmy, czy kupować, czy nie kupować, to jakby znowu ten pomysł nas wrócił. Więc to też dzięki Asi i Przemkowi to też ten pomysł wrócił tak na poważnie. Przyjechaliśmy wtedy 3. raz, później 4. raz. Naprawdę zachęcamy was do obejrzenia ich kanału. Zobaczcie sobie Kępę Marzeń. Miejsce mają po prostu przepiękne, tam mają takie małe magazyno, ale miejsce jest po prostu cudowne, widać wybrzeże, plaże i tak dalej. Może jeszcze 2 słowa powiemy o Sycylii, gdzie my teraz jesteśmy. My chcieliśmy kupić w okolicach właśnie bliżej Asi i Przemka, mamy też tam innych znajomych już teraz, więc chcieliśmy bardziej kupić w stronę między Messyną a Cefalu. Między Messyną a Cefalu, ale było to bliżej Cefalu, natomiast teraz jesteśmy blisko Messyny, ponieważ tam obejrzeliśmy wszystko, co było, blisko, w sensie to było mniej więcej między Capo Orlando a Cefalu, obejrzeliśmy wszystko, co było i nie znaleźliśmy nic. Znaczy znaleźliśmy, ale znowu formalności nie grały i nie dało się kupić. Różne rzeczy. Albo my też szukamy, mamy niski dosyć budżet, więc wiele rzeczy nam nie pasuje, bo do końca nie powiedzieliśmy. To nie ma być dom, w którym my będziemy mieszkać. To ma być dom, to ma być projekt budowlany rozłożony na kilka lat, gdzie my sobie będziemy tam remontować, pewnie przyjeżdżając tu na wiosnę, na jesień, wtedy kiedy pogoda na to będzie pozwalać, bo dzisiaj mamy 13 marca i już w tym momencie grzeje
naprawdę mocno. Jak siedzimy na słońcu, to jest ciężko wytrzymać, więc tutaj też no nie ma możliwości na pewno, żeby tu remontować coś latem. Dla nas na pewno będzie o wiele łatwiej tu remontować zimą, jeśli tylko nie będzie padało, niż remontowanie latem, bo latem po prostu jest za gorąco. Szczególnie dla nas nieprzyzwyczajonych do takiego klimatu, więc to ma być domek na wakacje, w którym my będziemy głównie przyjeżdżać wiosna i jesień. Tak, w wakacje ewentualnie wtedy, kiedy dzieciaki mają wolne, no i w jakieś ferie, przerwy świąteczne i tak dalej. Więc tak, objechaliśmy całą wyspę dookoła, czyli to nie jest tak, że my nie widzieliśmy Sycylii, objechaliśmy całą wyspę dookoła. Przyjechaliśmy chyba za drugim razem na 2 tygodnie, objechaliśmy sobie wtedy całą wyspę, obejrzeliśmy oczywiście niedokładnie, bo wyspa to jest największa wyspa Morza Śródziemnego, więc wyspa jest duża, ale pobieżnie obejrzeliśmy i po tej wycieczce zdecydowaliśmy, że chcemy na północy, tak? Że chcemy na północy, ta północ nam się bardziej podobała, ona jest bardziej zielona, górzysta i nam się to podobało. Potem oczywiście kwestia tego, które plaże wam się podobają, jakie miejsce, infrastruktura i tak dalej. No i jakby szukamy tu powiedzmy w okolicach od Messyny w stronę Cefalu, ewentualnie od Messyny w stronę Taorminy, choć oczywiście im bliżej Taorminy, tym drożej. Zresztą Taormina jest fajna, żeby ją odwiedzić, ale nie fajna, żeby tam mieszkać. Zresztą ceny są kosmiczne, tam nawet i za parę milionów można mały domek znaleźć, więc to w ogóle odpada, ale mówię bardziej o lokalizacji, że tu mniej więcej szukamy. No i co? I pokażemy wam parę takich nieruchomości. Mamy listę. Lecimy. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I co, Norbert? Udało się kupić? Nic się nie udało. Wiecie co, w zasadzie to plan był taki, że te materiały, które tam nagrywaliśmy pół roku temu, rok temu, to mówimy, dobra, skomasujemy to wszystko, jak wreszcie coś kupimy i poinformujemy was o tym, ale powiem wam, jak do tej pory to te nasze zakupy we Włoszech to nie wiem. No średnio. Generalnie podczas tego marcowego wyjazdu rzeczywiście odwiedziliśmy taki domek, który gdzieś tam już się przewijał w naszych poszukiwaniach i no bardzo nam się spodobało. Tak, wszystko nam pasowało. Mały domek dla mnie, wielka działka dla Norberta, no wszystko się zgadzało. Tak, przy okazji poznaliśmy Renatę. Jeśli by kiedyś nas oglądała, to pozdrawiamy serdecznie. I Renata nam strasznie starała się pomóc. Tak, generalnie to jest to, co można powiedzieć o, może nie tyle Włochach, co o Polakach żyjących we Włoszech, to wszyscy, na których natrafiliśmy, byli mega pomocni. Tak, to jest aż niesamowite, bo poznaliśmy właśnie Renatę, która nam gdzieś tam pchała trochę ten nasz zakup działki, który nie wypalił. Ale to akurat nie, no ona robiła wszystko, co mogła, tak, a i tak się nie udało. I tak się nie udało. Poznaliśmy Monikę, tak. Jakby nas oglądała, to pozdrawiamy serdecznie. Też podczas wcześniejszych wyjazdów zaczepiliśmy takich Włochów, którzy zbierali oliwki. Okazało się, że żona pana jest Polką, też Monika zresztą. Tak. Tak, i przez Messengera rozmawialiśmy z nią, bo ona nie była wtedy na Sycylii i próbowała nam pomóc, bo jej mąż w ogóle po polsku nie mówił i pokazywali nam różne nieruchomości, tak. Także taka chęć pomocy Polaków mieszkających tam to jest naprawdę niesamowite i tutaj no super, naprawdę takie budujące bardzo jest, że wszyscy tak z sercem do ciebie podchodzą, naprawdę. I fajnie. Jeśli chodzi o to oglądanie tych nieruchomości, no to powiem wam, że w sumie za tymi kilkoma naszymi podróżami, gdzie to były takie podróże, nie tylko po to, żeby jechać i oglądać, tylko też jechaliśmy czasem z dzieciakami, czasem sami, oglądaliśmy i też zwiedzaliśmy przy okazji, to obejrzeliśmy, no myślę, że ponad 50 nieruchomości, z tego ponad
Ale to, żeby też ktoś nie pomyślał, że jesteśmy wariatami, z tego takie dokładne oglądanie, czy to z właścicielami, czy z pośrednikami, to może było 5-6 nieruchomości, które nas rzeczywiście interesowały. Generalnie my wiecie, nie wyzwaniamy do pośredników, żeby nam żeby nam pokazywali, jak coś nam się podoba, to wtedy się kontaktujemy. Tak, czyli po prostu jakby ta preselekcja jest najpierw, ponieważ jakby zajmujemy się nieruchomościami, to ja na podstawie map Google i map katastralnych włoskich potrafię znaleźć prawie każdą nieruchomość, czy to we Włoszech, czy w Polsce, więc tutaj, no, w zasadzie każdą nieruchomość, jaką znaleźliśmy gdzieś tam na Idealiście, czy Immobiliare, to znalazłem, może nie wiem, poza jedną czy dwoma, tak to każdą znalazłem i po prostu dopiero wtedy kontaktowaliśmy się z pośrednikami, jak nas rzeczywiście to interesowało, a nie dzwoniliśmy tak, wiecie, oglądać wszystko po kolei jak leci, bo po co zawracać komuś głowę, jak my mamy bardzo dziwne wymagania, bo normalnie to ludzie szukają jakiegoś tam domku, mieszkania, tak, i tak dalej, a my po prostu, tak jak to mówiłem na tym filmie sprzed kilku miesięcy, my szukaliśmy jakiejś ruiny, projektu, bo my po prostu to lubimy, tak. Tym się odpręża. Tak, nawet dla nas to nawet nieważny jest ten cel jak ta droga, i to strasznie nam się to podoba. Ja przez lata sobie to wypierałem, że to jak już osiągnę to, co chcę, to już będzie to. Nie, i okazało się, że absolutnie nie, że to w ogóle nie działa, czyli w zasadzie jakby celem nie jest ten cel na końcu tylko ta droga do niego prowadząca, więc tak, teraz już to sobie zdałem z tego sprawę. No, tak, ale to może kilka takich dosyć istotnych uwag, jeżeli chodzi o w ogóle kupowanie we Włoszech. Czyli to, że widzicie coś na internetach i jest ogłaszane nawet przez biuro nieruchomości, to wcale nie jest powiedziane, że to jest w ogóle sprzedawalne. Tak. Tutaj jeśli tam sobie chcecie się zagłębić, to można pooglądać kanał Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Ja też z Pauliną kilka razy rozmawiałem. Pozdrawiam ją serdecznie, jeśli by oglądała ten film. Jeśli natomiast Was to interesuje, to sobie pooglądajcie. Tam jest bardzo dużo informacji na ten temat. Tak, i dużo takiej konkretnej wiedzy i tak my tam obejrzeliśmy, ja to obejrzałem chyba wszystkie filmy, albo może jeśli nie wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość, bo jakby też przez to, że w Polsce się tym zajmuję, to jakby też analizowałem czasem pod kątem tych różnic różnych. No i też byliśmy też na takim dosyć zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o tą ostatnią nieruchomość. Tak, dokładnie. Teraz już było tak, że już w zasadzie, powiem tak, w ogóle ta nasza historia była taka, że byliśmy zdecydowani na 3 nieruchomości już, gdzie byliśmy zdecydowani. Wspomnieliśmy Wam już o 2. Zdecydowaliśmy się na pierwszą, nie wypaliła, bo się okazało, że do sprzedania było zupełnie co innego niż pierwotnie miało być. Chodziło przede wszystkim o powierzchnię. Że powierzchnia była kilkukrotnie mniejsza, nic się nie zgadzało. Więc, ale to we Włoszech jest akurat dość częsty przypadek. Tak, bo okazało się, bo to miała być jakaś większa całość, nie wiem, to było 10 000 metrów kwadratowych, a potem okazało się, że to jednak nie jest tego właściciela, a ten kawałek też nie jest tego właściciela, więc chyba zostało 3,5, a tam we Włoszech jest często taki wskaźnik, że my mówimy tutaj, to była piękna działka, ale typowo rolna, tak? I we Włoszech jest bardzo często ten wskaźnik taki, że można wybudować 10 metrów kwadratowych na 1000 metrów działki rolnej, czyli można wybudować domek powiedzmy 100 metrów kwadratowych na hektarze działki. I w większości gmin na Sycylii jest taki przepis i możecie sobie taki domek wybudować, powiedzmy, jeśli macie działkę hektarową, to możecie taki 100-metrowy domek sobie tam wybudować. No 100-metrowy to już nie domek. Tak, my nie chcieliśmy aż takiego dużego, nas interesowało ale wiecie, coś tam. 3,5 tysiąca to wychodzi ile metrów? 35. No to 5-osobowa rodzina. To już właśnie tak. Nam było już coś potrzebne minimum tych 50 metrów. Aczkolwiek te magazyny, o którym Wam mówiliśmy, to ono miało tak koło, nie wiem, 20 paru. Tak. Ja narysowałam naprawdę mnóstwo. Nie, chyba nawet koło 30 miało. Miało chyba 30, tak. Generalnie było malutkie. Basia już zrobiła 30 rzutów. Nawet już wystąpiliśmy o część dokumentów z gminy. Tak, dostaliśmy taki papier, a potem okazało się, że sprawy spadkowe są nieuregulowane, a my jako, że wiecie,
jesteśmy z Polski, my musimy mieć tak, jak się należy, my nie po włosku kupujemy, musimy mieć tak, jak się należy i zrezygnowaliśmy z tego zakupu, chociaż osoba, która nam oferowała tą nieruchomość, powiedziała, że ten notariusz nam tego nie sprzeda, ale ona znajdzie notariusza, który jakby tak zrobi w umowie sprzedaży, że to się da kupić, pomimo tego, że ta sprawa no, nie była uregulowana, ale my zrezygnowaliśmy. Wiecie co, nie chcieliśmy ryzykować, bo o co chodzi? To ma być relaks, to ma być rozrywka, znaczy może rozrywka to jest za dużo powiedziane, to ma być projekt, który ma nas cieszyć, a nie ma być powód do tego, żebyśmy sobie narobili problemów, bo jakby na tym etapie to głównie nas interesuje to, żeby sobie trochę spokojnie pożyć, zrobić jakiś projekt, który nas interesuje, robić to, co lubimy, bo to absolutnie nie chodzi o to, że my się chcemy z Polski wyprowadzić, bo my kochamy Polskę i nie wyobrażamy sobie mieszkać gdzieś indziej. To ma być projekt na wakacje, wyjechać sobie na 2-3 tygodnie wtedy, jak tu jest zimno, jak jest listopad, jak jest grudzień, czy powiedzmy w marcu, jak na Sycylii jest 20 stopni, a u nas jest 5, to chodzi o coś takiego, więc też nie chcieliśmy problemów i też to się wysypało. Tak, no i dochodzimy do nieruchomości numer 3. No i tutaj, wiecie, poszliśmy już, bo to już był dużo większy budżet. Jakby cena była tam ponad 2 razy wyższa niż tych poprzednich nieruchomości, ale działka była większa, domek był większy, no i zdecydowaliśmy się, tak, to będzie to. Zdecydowaliśmy się, to będzie to, tak, dogadaliśmy się wstępnie z pośrednikiem, jakby ja nie mogłem w ogóle tego zrozumieć, bo we Włoszech pośrednicy działają zupełnie inaczej niż w Polsce, bo w Polsce pośrednik jak sprzedaje nieruchomość, to ponosi odpowiedzialność. Przynajmniej, oczywiście pośrednicy też w Polsce są różni, lepsi, gorsi i tak dalej, ale jakaś ta odpowiedzialność tego pośrednika jest. Natomiast tam pośrednik jest w zasadzie tylko mediatorem. Tak, tak żeby spiąć, jakby pogodzić obydwie strony. Tak, i ten pośrednik, który nam to oferował, to się okazało, że on w ogóle nie sprawdził, czy to, co nam sprzedaje, ma dostęp do drogi publicznej. W ogóle nie wiedział, czy tam się da zrobić jakąś studnię, czy tam prąd będzie jakiś. No w zasadzie nic nie wiedział, żadnych dokumentów nie przygotował. Jeszcze na tym etapie nawet nie miał dokumentów własnościowych od właścicieli, więc no, tak naprawdę dokładnie. nie wiedział. Jeszcze nawet jeszcze nie wiedział, czy to się da sprzedać. A miał to w ofercie ponad 2 lata. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Także no zupełnie jak nie u nas. Także ja jakby zagłębiłem się wtedy w marcu w ten temat i okazało się, że w ofercie miał ponad 2 lata, a w zasadzie nie wie, co sprzedaje, to byłem lekko zdziwiony. Ale ponoć tam tak mają. Ale jakby później okazało się, że to bardzo często tak działa. Są oczywiście biura, które działają tam też lepiej, nie? To też musicie wiedzieć, że my kupujemy trudną nieruchomość, znaczy szukamy, nie kupujemy, bo na razie nic nie kupujemy. Bardzo fajnie, jakbyśmy kupowali. Szukamy trudnej nieruchomości, bo to jest tak jak w Polsce. Jak w Polsce chcecie kupić, tak rozpraszamy się z Basią, bo takie 2 dudki tu bardzo ładne latają po naszej działce i tak latają blisko i dlatego tacy jesteśmy rozproszeni. Ale chcemy kupić trudną nieruchomość, bo chcemy kupić ruinę. Jeśli byście chcieli kupić mieszkanie, czy jakiś domek, szeregówkę w takiej zabudowie miejskiej, jest zazwyczaj prościej. To znaczy, to nie to, że jest prosto, ale jest prościej. Natomiast my chcemy kupić skomplikowaną nieruchomość, bo to jest rudera, a jeszcze bardziej skomplikowany będzie później remont, o czym my już częściowo wiemy, ale jeszcze nie o wszystkim. Bo jak już są problemy na etapie zakupu, to ja nie wiem, jak będzie dalej. No ale na razie, no niestety jeszcze nie kupujemy, jeszcze nie skreślamy tej oferty całkowicie, bo udało nam się, wiecie, już przeczytałam po włosku, tłumaczę tyle przepisów włoskich, że masakra. Norbert wszystkie przeanalizował, akty notarialne. No ale na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że wyprostowaliśmy część rzeczy, podpowiedzieliśmy, jak niektóre rzeczy ograć. Okazało się, że trzeba dokupić działki kolejne od innych właścicieli, żeby dojazd umożliwić do tej ruiny. Po czym, jak już to wszystko ustaliliśmy, uzgodniliśmy, to właściciele podnieśli cenę. Tak, i na koniec, jak już wszystko było w zasadzie dogadane, to właściciele znacząco podnieśli cenę, wycofali się jakby z tych pierwotnych ustaleń.
No najciekawsze jest to, że w zasadzie my nic osobiście nie negocjowaliśmy, bo negocjował nam nasz pośrednik, ale tak nam wynegocjował, że nam podnieśli cenę, ale nie to, że podnieśli nam cenę w stosunku do tego, co wynegocjowaliśmy, tylko podnieśli nam cenę od pierwotnego założenia, tak. O 25%. Więc w zasadzie zrezygnowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że chyba jednak nas nie lubią i nie chcą nam sprzedać. I jesteśmy po jakiś roku poszukiwań, jesteśmy w punkcie wyjścia. W punkcie zero. Czyli w punkcie zero. Ale nie jesteśmy bogatsi o tą wiedzę. Tak, no wiemy sporo rzeczy, znamy trochę włoskich przepisów, potrafimy się już trochę odnaleźć. Mapy katastralne włoskie to już obsługuje tak jak polskie. Tak, Także tutaj jest pod tym względem ciekawie. Ogólnie jeśli ktoś z Was kiedyś myślał o tym, przymierzał się i tak dalej, to kupno nieruchomości we Włoszech to jest trudny temat ogólnie. Tak, to znaczy są przypadki, że wcale nie jest trudno i jest łatwo i przyjemnie, tak właśnie jak Asia z Przemkiem. Asia z Przemkiem. Oni kupili szybciutko od właściciela, właściciel był bardzo sympatyczny, nie było żadnych problemów, znaleźli, uzgodnili, kupili, koniec. Tak, także trzeba mieć trochę szczęścia też. Tak, ja się tak czasami zastanawiam, czy to, że nam tak idzie jak po gruzie, to jest jakiś, nie wiem, znak, że może sobie to odpuścić, a może właśnie nie, że jak droga jest trudna, to efekt będzie jeszcze fajniejszy. Nie wiem. Nie wiem, to znaczy... No wiecie, no byliśmy tam kilka razy, okradli nas, rozwalili, pani z grabiami nam rozwaliła kiedyś samochód. Z widłami. Z widłami, tak. Nie opowiadaliśmy, tak. Jechaliśmy sobie tam przez Sycylię, przez taką wiejską drogę i pani rozpaliła ognisko na środku drogi, no bo wiadomo, że na Sycylii jest duże ryzyko pożarów. No Sycylia jest trudną wyspą, bo i pożary, i trzęsienia ziemi, i Etna. No i to ognisko rozpaliła na ulicy, no bo żeby nie zrobić pożaru, no to... Wiecie, takie kontrolowane gdzieś tam na tym, no ale to była droga taka przez wioskę. Ale nie można tak robić. Ale nie Więc można. Jak jechaliśmy, pani się wystraszyła, rzuciła te widły na środek drogi, był taki dym z tej trawy, z tych chaszczy, że nie było widać. Jak przyjeżdżaliśmy, to Norbert, to twoja wina, widzisz, Norbert najechał co pani powiedziała, Norbert najechał na te widły, które, wiecie, odbiły. Uderzyły tak mocno w słupek. Że wgniotły, jaki to był samochód? Chyba Ford Puma chyba. Puma, no. Nowy chyba, tak. drugimi osobami, Drugi najem i się gniotły, no gdzieś tyle. No. I pani powiedziała, że to była nasza wina, po co wjeżdżaliśmy. Po co wjeżdżaliśmy w te widły? Jak mieliśmy te widły zobaczyć, jak było wszędzie nadymione. No, była tam awantura, jak co odjechaliśmy, już nie mieliśmy siły, no ale no, także dużo takich też niesympatycznych, dziwnych sytuacji nas tam zdarzyło, ale też mnóstwo takich pozytywnych. Tak, znaczy te pozytywne to głównie mieliśmy z Polkami, które mieszkają na stałe. Zapomniałam jeszcze o Jacku. Spotkaliśmy Jacka z Warszawy, który kupił domek w Polinie. I spotkaliśmy go na plaży Torreconca i nas zaprosił do siebie na kawę i też był bardzo sympatyczny. Spotkaliśmy też Anitę, która prowadzi w Naxos. Santo Stefano de Camasta prowadzi sklep z ceramiką. A też tak. No, też. I to też jest Polka, Toni chyba jej facet, tak, żona Włocha, tak, także poznaliśmy właśnie, bo to wiadomo, to jest jak w większości we Włoch, tam głównie są Polki, które hajtnęły się z Włochami, więc poznaliśmy bardzo właśnie kilka takich fajnych dziewczyn, które już tam mieszkają na stałe i one zazwyczaj nam najbardziej pomagały w tym, facetów mniej, no bo Polaków, którzy tam wyjechali, żeby się hajtnąć z Włoszkami, nie poznaliśmy żadnego. Ale więc ale nie jest powiedziane, że nie ma, ale takiej nie spotkaliśmy, natomiast Polki poznaliśmy, poznaliśmy Jacka, ale on po prostu sobie tam, mieszka w Polsce, a tam sobie, kupił domek w Polinie, żeby jeździć na wakacje. Więc też żeśmy znowu zeszli z tego tematu. Dobra, mieliśmy opowiadać. Dużo opowiadać. Generalnie ciągnie nas tam, pomimo tego wszystkiego ciągnie nas tam i tak się zastanawiam, czy to dobrze, czy to źle? To znaczy, powiem tak, bo to też
żebyście nas dobrze zrozumieli, to też my nie robimy tego na jakiegoś tam super wariata i to nie jest tak, że my nagle tu, wiecie, dzieci zostawimy, dom zostawimy, pracę zostawimy i pojedziemy i będziemy tam robić po całych dniach. Nie, to absolutnie nie jest taki plan. Plan jest taki, żeby to był taki projekt, taka odskocznia, wiecie, oczywiście to nikt nie mówi, że to będzie łatwe, ale mamy powiedzmy jakieś 2-3 tygodnie zimą czasu. My akurat zimą mamy więcej czasu niż latem, bo na przykład teraz ten okres od lipca do września, do października, to ja nie mam w ogóle czasu, to jestem dzień w dzień w pracy i to więcej, bo to jest jakby głównie ten okres, kiedy ja mam dużo pracy przy nieruchomościach, więc wtedy nigdzie się nie mogę ruszyć, ale w zimę tak, w zimę mamy tego czasu więcej, wtedy właśnie chcemy jechać, ale to jest projekt, który ma trwać kilka lat. Nie mamy zamiaru się tam spieszyć, po prostu chcieliśmy taką odskocznię. Wiecie, produktywnie spędzić czas na wakacje. Tak, dokładnie. Jakoś tak, wiecie co, ostatnio trochę nas już znudziły takie wakacje. Wydaje mi się, że to się zmienia jakby z wiekiem i też pewnie różnie to wygląda u różnych osób, ale to też i trochę to all inclusive tak nie do końca nam też pasuje. Z drugiej strony, jak byliśmy młodsi, to tak lubiliśmy jeździć za każdym razem w różne miejsca, a teraz troszkę to się zmienia. Już niekoniecznie nam zależy tak, żeby to znaczy, to nie jest tak, że nie pojechalibyśmy sobie czasem w inne miejsce. Pojechalibyśmy, ale to nie jest tak, jak było jeszcze 10-15 lat temu, że w zasadzie za każdym razem możemy jechać gdzie indziej i najlepiej to jeździlibyśmy raz w miesiącu, nie? To jest w ogóle ciekawe, że zawsze nam się wydawało, że ludzie jak jeżdżą to same miejsce, to takie dziwne jest, a teraz to się trochę zmienia, co nie jest powiedziane, że za jakiś czas znowu nie zmienia, nam się jeszcze inaczej i znowu zaczniemy podróżować po różnych miejscach, no ale generalnie no szukamy czegoś takiego dla siebie teraz, wiecie, takiego spełnienia. Skończyliśmy nowy, stary dom. Tak. Czas na nowe projekty. W ogóle, co sądzicie? Czy w ogóle macie pomysł, może jakiś inny kierunek? Bo może ta Sycylia, skoro tak nas kopie po tyłkach, to może gdzieś indziej. Nawet zastanawialiśmy się zobaczyć inne miejsca, no bo dużo ofert, na tym idealiście dużo jest ofert też na Sardynii, tutaj w Kalabrii, w tym takim, co ostatnio patrzyłeś, Apulii. Może macie jakieś może gdzieś byliście, może gdzieś wam się podobało na tyle, że może nam porzucicie jakieś ciekawe, albo może wy uważacie, że w ogóle to bez sensu jest, że jesteśmy walni. Znaczy możecie komentować wszystkie komentarze poza chamskimi, to oczywiście wysłuchamy. Bo ja mam takie, wiecie, z taką sinusoidę, jak w ogóle wpadł pomysł Norberta, że będziemy kupować coś za granicą, weźże, przestań, to było jeszcze przed moją chorobą, tak? To było, no po co nam to? No przecież ja wolę sobie raz jechać tu, raz jechać tam, nie mieć zobowiązań, to znaczy to też ma dużo plusów, że sobie jedziecie i nie musicie, wiecie, przy początku urlopu spędzać na naprawianiu, sprzątaniu i ogarnianiu, no bo to wiadomo, że to się z tym wiąże, ale wiecie, to później znowu byłam bardziej na tak, a potem znowu się nie udało, bo byłam na nie i to tak w kółko, więc nie wiem, co wy sądzicie, bo ja jestem bardzo za tym pomysłem, aczkolwiek mam też takie, czemu to dalej nie wyszło, to już trwa ten pomysł od 2 lat? No, to już to od 2 lat. Powiem wam, że w Polsce żaden projekt nam się nigdy tak nie przedłużał. Nie w sensie, jak coś postanowiliśmy, że coś robimy, w coś idziemy, coś tam chcemy kupić i tak dalej, to robiliśmy i to szło dosyć sprawnie. A tutaj my nawet w tym roku mieliśmy jeszcze na początku roku taki pomysł na taki projekt w Polsce. No tam ze względów głównie zdrowotnych zrezygnowaliśmy, ale właśnie to dużo sprawniej to wszystko, ta organizacja tego wszystkiego. Tak, inaczej to wygląda. A tutaj szukamy, ale to tak jak mówię, wynika... Maile z naszym pośrednikiem to jest, napiszesz maila, za 2 tygodnie może przyjdzie odpowiedź, a może nie. Dobrze, mieliśmy Renię, zawsze mogliśmy do niej zadzwonić, ona tak trochę tego naszego pośrednika zagadywała, bo się znali, także też przez niego ją poznaliśmy, więc zawsze to była nasza taka pomoc w tym ogarnianiu wszystkiego, no ale skończyło się jak się skończyło, nadal nic z tego nie wynika, więc dalej się rozglądamy. Aczkolwiek nie wiadomo, jeżeli to jest napisane, dokładnie, to może jeszcze kiedyś powrócimy do tego. Ale mamy też różnych widzów z zagranicy. Może ktoś, powiedzmy, nie wiem, wie coś, albo po prostu... Macie jakieś domki na sprzedaż? Albo macie jakiś taki projekt dla nas,
to my, Tak, bo my tylko nie na końcu świata, bo my Tak. nie chcemy latać, nie chcemy latać nie wiadomo ile. Nawet kiedyś braliśmy pod uwagę... Przyczepę chcieliśmy kupować, wiecie, żeby tam jechać, mieszkać, remontować, no wiecie. Tak, kiedyś nawet braliśmy pod uwagę Kanary, ale Kanary są po pierwsze bardzo drogie. Znaczy, nie, podobało nam się, bo tam jeździliśmy. Chyba nigdy tak na poważnie nie myśleliśmy. No nie, tak, ale to właśnie, ale minusem jest też czas przelotu, tak? Tu na Sycylię leci się troszkę ponad 2 godziny, a na Kanary leci się 5 godzin. No i to w momencie, kiedy powiedzmy chcesz lecieć na parę dni, to przelot 2 godziny jest okej, a przelot 5 godzin to już tak niekoniecznie, więc to musi być coś blisko. No i dobrze jakby to było w Unii, dlatego że jest prościej z tymi rozmowami. My jednak musimy dużo też przez telefon pracujemy, więc to jest też tak, że no najlepiej jakby to było tutaj i już teraz się nie upieramy, że to musi być koniecznie tam Sycylia, bo nie wiem, bo teraz to już, już trochę powiem wam tak, cały czas mówiliśmy, nie nagrywamy nic na ten temat, żeby nie zapeszyć. Ja nie narysowałam ani jednego rzutu tego ostatniego domku, ani jednego, mówię, nie rysuję, żeby nie zapeszać. I co? No, a ja naprawdę już tak się naprodukowałem, żeby to pchnąć do przodu, a to nic, co się nie udało. A wiecie, my naprawdę, to nie jest tak, że my szukamy tego, co wszyscy szukają, czyli albo ładnego domku, wyremontowanego, tylko powiesić kapelusz, albo jakiegoś mieszkania, no szukamy czegoś, co tak naprawdę wydawałoby się, że większość ludzi w ogóle o tym nie myśli. Tak, no bo kto tam chce kupić taką ruderę wiecie, to z nie ma, działką. często nie ma stropów, nie ma dachu, często jest nawet w połowie zawalone. No. Dla nas jakby głównym jakby rzeczą, która must have, to było Vista Mare, tak? Czyli widok na morze musiał być i całą resztę to jakoś tam mogliśmy przykleić. Znaczy, ja mogłam bardziej przykleić niż Norbert, bo Norbert jak nie ma działki, no to nie przeskoczy się. Znaczy, ja jestem bardziej elastyczna, jeżeli chodzi o wybór tego. Tak. Ja bym mi mogło być mała działka, fajny domek z potencjałem. Ja bym nawet rozważała domek miejski, wiecie. Szkoda trochę, że nie byłoby ogrodu, ale jeżeli jest takie solarium, no to ja to rozważam. Norbert absolutnie nie. Ja jakby tu miałem swoją wizję, dlatego też to powodowało, że... Norbert nie dość, że ma wielki ogród w domu, którym jest tyle roboty, że się nie umie ogarnąć, to on chce tam mieć następny taki wielki ogród. No szaleństwo. Tak, ale ja po prostu chcę mieć dużą działkę. Tak, i to dlatego to powoduje ten problem, bo no właśnie, bo ta duża działka, no to tych dużych działek już nie ma tak dużo, nie? Mimo, że jakby stan techniczny budynku, on nie jest dla nas problemem, nie? Znaczy oczywiście o ile da się go odbudować, tak? Dokładnie, no nie może to być tak, że przyjdzie technik i powie, że to trzeba w całości wyburzyć na przykład i budować całkowicie według nowych pozwoleń. Tego chcemy uniknąć, tak? Czyli chcemy coś, co będziemy mogli wyremontować, a wiecie, że wyremontować to my potrafimy. Tak, i nie chcemy nowej tkanki, no nie chcemy. Znaczy, magazyn był z pustaka. No, to znaczy idealnie oczywiście, żeby to był dom z kamienia i taki, który da się ogarnąć, choć oczywiście oglądaliśmy dużo też i z pustaków, i braliśmy pod uwagę, że jak jest fajny widok i tak dalej, to po prostu kupimy coś z pustaka i obłoży się kamieniem, ale to wiadomo, że to nie jest to. Tak, ale oglądaliśmy taki piękny domek, z pięknym widokiem, bardzo blisko morza, w stosunku do lokalizacji i do tego, jak wyglądał ogród, za małe pieniądze, a potem jak dostaliśmy dokument dotyczący tego domu, okazało się, że wszystko jest na lewiźnie, że tylko to jedno pomieszczenie na środku, które było na pozwolenie, a wszystko inne było podobudowywane, podoklejane, te tarasy zamknięte ścianami i to wszystko było na nielegalu. Tak. Właścicielem był taki włoski karabinieri i on po prostu, on wyszedł z założenia, że w zasadzie jego i tak nikt nie ruszy, więc na pozwoleniu na 50 metrów wybudował... Tam jak się ktoś, jakiś uroczy sąsiad nie przyczepi, to może się nie czepiają, no ale my nie kupimy czegoś, co jest zupełnie, my jesteśmy obcokrajowcami, nie chcemy tam, i tam na 50 metrów kwadratowych był może ze 150 metrów wybudowane,
No i wiecie, i dom, który był do zamieszkania za 100 000 euro, Z takim widokiem na morze. Miał widok taki panoramiczny, jakby pełny widok na morze i był w linii prostej do morza może 350-400 metrów. No ale oczywiście to wynikało z tego, że był prawie w całości na nielegalu, tak? No, więc takie rzeczy też oczywiście się zdarzają, ale to akurat to nie był dom, który to nie było coś w naszym typie, bo to było w ogóle wyremontowane, a oglądaliśmy to przez przypadek, bo było w miejscu, które nas interesowało. I była Wendezji. I było Wendezji, więc no, czemu nie? jak było Wendezji, to zadzwoniliśmy. I poznaliśmy wtedy Anitę. Tak, następną Polkę, no bo jak powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, a Włosi często nie mówią też po angielsku, no a my albo po polsku, albo po angielsku, choć już kilka słów po włosku znamy, więc jakoś tam, więc zdarzało nam się też takie sytuacje, to było bardzo ciekawe, że na przykład umawialiśmy się z jakimś starszym Włochem i nie było żadnego tłumacza, więc gdzieś tam znajomy znajomego znał kogoś, kto mówi po polsku. Albo po prostu też jak tą działkę w Milaninie oglądaliśmy. Tak, to tłumaczyliśmy przez telefon, troszkę telefon mówił, troszkę my i w zasadzie dogadaliśmy się. Bardzo fajny był ten pan. No, także tak, większość Włochów jest bardzo w ogóle taka przyjazna i tutaj nie ma problemu, to są bardzo sympatyczni ludzie, tylko no jak sprzedają nieruchomości, to trzeba to, co mówią, to trzeba na 2 razy. Tu jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa z tymi powierzchniami w tych ogłoszeniach, bo nam się zdarzyła sytuacja na przykład taka, że pośrednik ogłaszał dom, ogłoszenia, które nas interesowało, tam było w ogłoszeniu 300 metrów kwadratowych domu. No i mówimy, 300 metrów? No nie, bez sensu. Nie interesuje nas coś takiego, żeby taki wielki dom remontować. Nie wyglądało w ogóle. Tak, nie wyglądało. I Basia mówi, że nie, potem mówi, że nie ma tej powierzchni, potem, że to jest jakieś takie malutkie. No i tak zaczęliśmy to sprawdzać dokładniej i w końcu znalazłem to na mapach katastralnych włoskich. No i zaczęliśmy to mierzyć. Okazało się, że tam nie ma 300 metrów, tylko 70 czy 80. Chyba na 80 parę. No i w końcu mówimy, no to kurczę, trzeba to oglądać, nie? No bo w zasadzie powierzchnia prawie taka, jak nas interesuje. No i widzicie, w ogłoszeniu 300, a na żywo 70, No, więc to z tymi powierzchniami to też, oczywiście zdarzają się ogłoszenia, gdzie jest tyle powierzchni, ile powinno być. I zdarzają się też bardzo tacy rzetelni pośrednicy. Tak, i są agencje, które rzeczywiście mają te ogłoszenia tak jak wiecie, trzeba. tak jak się należy. Ale za to ilość tych takich chaotycznych i nie pokrywających się z prawdą ogłoszeń jest potężna. To nie jest tak, że to się zdarza, tylko to jest nagminne, tak? Także to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest nagminne, szczególnie w tych tańszych nieruchomościach, tak? No, wiadomo, że my szukamy tańszej nieruchomości, bo dla nas to nie jest tu kluczowe, żebyśmy kupili w fajnej lokalizacji przy dużym mieście, tam gdzie jest dobry dojazd do pracy, bo my tam do pracy nie będziemy dojeżdżać, zresztą na Sycylii pracy za wiele nie ma, więc tam jak się jedzie, to raczej nie po to, żeby tam mieszkać i się utrzymywać, bo tam bezrobocie jest dużo wyższe niż w Polsce, więc tam to po prostu dla nas ma być domek na wakacje, tak? Domek na wakacje, ewentualnie domek na wakacje dla naszych znajomych, tak? Bo to też taki tutaj mieliśmy plan, żeby ewentualnie jak my nie pojedziemy, to ktoś z naszych znajomych pojedzie, no i wtedy ten domek będzie tak bardziej wykorzystany, więc to taki pomysł był na to. A czy to wyjdzie, czy to w ogóle coś z tego wyjdzie? Powiem wam, że o ile jakieś pół roku temu byliśmy bardzo nakręceni. Tak, jak wróciliśmy wtedy w tym marcu. Nie, wtedy też, a w listopadzie to nie. W listopadzie jeszcze bardziej. A wiesz, ty to już byłaś zdecydowana. Ja w ogóle byłam zdecydowana, bo wiecie, ten magazyn, który mieliśmy kupić, to dla mnie to było tanie. Było z widokiem na morze. I było małe. I była woda i prąd na miejscu. Woda i prąd był na miejscu. Tak. Idealne było. A zazwyczaj wody i prądu nie ma. Czyli tak, studnie trzeba wiercić, to jest minimum 20 000 euro. Albo trzeba po prostu dowozić zbiornikami, to jest mniejszy koszt, ale macie tej wody mało, zazwyczaj często za mało.
No a prąd, prąd jest prąd jest do rozwiązania w domu wakacyjnym, bo można po prostu fotowoltaikę z jakimś magazynem i do tego awaryjnie jakiś tam generator i to się ogarnie, tak? No tym bardziej, że to też tam no też nie kupuje się, przynajmniej my nie kupujemy jakiejś tam willi wielkiej, tylko to ma być 2 pokoiki, 2 sypialnie, salonik i łazienka i to wszystko, tam więcej nie jest potrzebne, także to byśmy to ogarnęli, jest pomysł na to. Ja wtedy byłam bardzo za tym. Norbert wtedy nie bardzo, ale zgodziłem się, bo widziałem, że już jakby nic innego nie mogliśmy znaleźć, już szukaliśmy długo, więc zgodziłem się i tego. I nie wyszło. A potem przyszło to i wszystko, znaczy to teraz to ja jak tam pojechałam, to się zakochałam, bo widziałam duży potencjał w tym, co zostałam na miejscu. To, że jest wielka działka, to mnie nie jara w ogóle. Ale jaram Norberta, więc Tak, inaczej, ja to też patrzę jakby częściowo pod takim kątem trochę inwestycji, tak, bo uważam, że duża działka z widokiem na morze, to ona ma potencjał kiedyś tam w przyszłości, a skoro można ją stosunkowo tanio kupić, powiem tak, jak na polskie warunki, to jest bardzo tanio, bo w Polsce działka z widokiem na morze to jest kosmos. No ale to też nie jest działka budowlana. No, dokładnie, to jest działka rolna. Bo tam na Sycylii działka budowlana z widokiem na... To też jest kosmos, tak, to są działki rolne, jakieś tam powiedzmy, często jest też z różnymi innymi zapisami w planie zagospodarowania, więc to nie są takie działki, gdzie o tym wskaźniku zabudowy to już mówiłem, ale to nie są takie działki, gdzie sobie możecie na działce powiedzmy hektarowej postawić 20 domów. Nie, to absolutnie nie, także, a zresztą to też nie było tym celem, no, więc... A, już nieważne, już trzeba po prostu odpuścić, zapomnieć, może wróci, może nie wróci, może znajdziemy coś innego, może w ogóle inne miejsce, no nie wiem, Tak. Nic nas nie trzyma tak naprawdę, tam oprócz tego, że są super ludzie i mamy tam już znajomych. Tak, właśnie. Ale znajomych możemy poznać też gdzieś indziej. No tak, bo tu właśnie potem jakby trzymali nas ludzie, którzy tam są i dlatego chcieliśmy tam, a są tam już miejsca, które są tak mocno spenetrowane przez jakby, gdzie już na lokalnym rynku jest niewiele takich rzeczy, które nas interesują, więc to też właśnie, no to też różnie bywa, nie? To też takie nieruchomości często najciekawsze to się kupuje, jak jeszcze nie są w ogłoszeniach, nie? Więc to też tak jest, tak. Ostatnio też rozmawiałem ze znajomym, no to on też tak mówi, że w zasadzie taką nieruchomość ciekawą to można kupić wtedy, jak jej jeszcze nie ma w ogłoszeniu, nie? Więc to też tak często jest. Dobra, może już nie biadolimy, co to jesteśmy biedni na robaczki i w ogóle się nie udało. Znaczy nie, ja w ogóle nie... Ja się trochę czuję załamana. W sensie pod tym kątem tak, ale to wiecie, no to nie jest jakby... To jest tylko tak o tyle jest mankament, że chcieliśmy, nastawiliśmy się, nie wyszło, ale może wyjdzie coś innego, coś ciekawszego, a może jeszcze coś, jakiś z tych tematów, co tego może wróci, to się okaże. Może wy nam coś, jakieś synki, to wiecie. Może wy nam coś podeślecie. No i co? Na dzisiaj to chyba tyle. Ten temat miał być nieruszany w zasadzie, a wykopaliśmy z podziemi, bo stwierdziliśmy, że chyba już to się w ogóle nic dalej z tego nie wyjdzie. No, bo wiecie, chcieliśmy wam zrobić taką fajną serię. O, kupiliśmy, szukaliśmy, wiecie. Tak od A do Z, a tutaj... No, a to wyszło z tego, bo wiele osób, takich naszych bliższych znajomych, to wie o tym, że chcieliśmy kupić. No i też jakby, no i też nam kibicowało, no ale na razie to wygląda tak, jak wygląda. Na razie nic z tego nie wyszło, więc zobaczymy, będziemy walczyć dalej. Walczymy. A co? Dobra, żegnamy się. Okej, to dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!